Pokój i dobro. Pokój i dobro. W ogóle Wam dziękujemy za to, że Wy jak do nas piszecie, czy nas gdzieś pozdrawiacie, mówicie pokój i dobro. W ogóle coraz częściej ja to zauważyłem. Tak. To jest cudowne, to jest franciszkańskie pozdrowienie, sięgające, słuchajcie, takiego doświadczenia Boga w Biblii, w Starym Testamencie. Dlatego to jest biblijne pozdrowienie, ale o tym kiedy indziej. Dzisiaj kolejna metoda walki z pokusą i to jest akurat, słuchajcie, coś niby oczywiste, chociaż bardzo trudne mi się wydaje. To znaczy, żeby działać w sposób zintegrowany. Nie? Co mamy na myśli? Chodzi o to, żeby nie być jak ten faryzeusz. Kurczę. Obłudnicy. Ty grobie pobielany, ty plemię żmijowe. Ty próchnico jedna. Słuchajcie ich, ale czynów ich nie naśladujcie. No właśnie, to jest, no, popatrzcie. Faryzeusze mówili wiele pięknych, mądrych, cennych rzeczy. Tak? A Jezus mówi... To są słowa, z których ja sobie ciągle muszę robić rachunek sumienia, nie? To znaczy ta... Ja to nawet nie robię, bo jak zacznę robić, to z tego nie wyjdę, to się załamie. No, ta integralność mówienia i czynienia, nie? Nie? To jest niesamowite, nie? Czyli może się okazać, że jest ktoś, kto mówi bardzo wartościowe rzeczy, a on w ogóle tego nie wprowadza w swoje własne życie. Tak. Co z tego, że pouczasz innych i masz rację, bo tam gdybyś nie miał racji, ale masz rację i nagle się okazuje, że twoje życie pokazuje, że robisz coś zupełnie innego. Znaczy, jeżeli to wynika ze słabości, to jeszcze dobrze, okej, rozumiem, bo, bo potrzeba nam nauczycieli, prawda? No, nikt z nas nie jest bez grzechu. Jeżeli zdarzy się... Żarcik. Taki Podniosło kolegę. Więc tak, jeżeli to wynika ze słabości, no oczywiście nikt z nas nie jest bez grzechu, ale jeżeli to wypływa z jakiegoś wyrafinowania, z jakiegoś populizmu, tak? Bo ja mówię, jestem kaznodzieją, więc mówię, jak należy żyć, postępować, a potem, że tak powiem, wieszam habit na haku i żyję zupełnie inaczej, to jest obłuda, to jest faryzejstwo, to jest perfidia. To jest perfidia. I myślę, że to jest oczywista oczywistość i wiemy, że to jest po prostu złe, diabeł. To jest żyzna gleba do tego, żeby się wyglebać. Tak. Słuchajcie, no... To sobie teraz wyobraźmy, jak diabeł, znaczy, co on może zrobić, jak dostanie człowieka, którego słowa nie są zakorzenione w czynach. To znaczy, że ten człowiek jest w stanie, można powiedzieć, chyba zrobić wszystko. No bo jeżeli on jest tak niespójny, że jego system wartości nie jest spójny z jego czynami, to Jakub tak mówi, nie? No zobacz na moje czyny, będziesz wiedział, w co ja wierzę. Jak wierzę? Tak. Ja muszę powiedzieć, zobacz na moje życie, co ja robię, będziesz wiedział, jaki jestem. Teraz jak się okazuje, że to jest niespójne, no to wystarczy pompować to, prawda? Czyjeś ego, które będzie go... Bo dla mnie to jest jakiś niesamowicie zakłamany obraz człowieka. To jest brak życia w prawdzie. Zobaczcie, że z jednej strony czytamy w Biblii, że z każdego nieużytecznego słowa będziecie rozliczeni, będziecie zdacie sprawę na dzień sądu. Musiał to powiedzieć, czy wspomnę. A z drugiej strony czytamy słowa, żeby ludzie widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. No. A więc te czyny są niezwykle ważne. I teraz myślę, że zejdźmy troszeczkę na taki grunt życia codziennego, bo tutaj mówiliśmy o wielkich słowach, o wielkich przemówieniach, prawda, kazaniach, homilie, nauczania, ale teraz zejdźmy na grunt naszego życia codziennego. To znaczy tak, my jesteśmy chrześcijanami, przynajmniej tak rozumiem. Że my akurat jesteśmy, przynajmniej ja jestem. Ale zobaczcie. Ale zobaczcie, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to nasze chrześcijaństwo to nie jest sprawa prywatna. My mówimy, w domu, dobrze, w domu się pomodlę i teraz wychodzę do pracy, na przykład nauczyciel. I co? I swoje chrześcijaństwo zostawia w domu na haku? Wychodzi do pracy taki urzędnik, pracujący w takim czy innym urzędzie. Podwójna moralność jakaś. To co? To on swoje chrześcijaństwo zostawia na haku. Tam już w miejscu pracy, tam już z koleżankami w pracy czy z kolegami w pracy już nie jest chrześcijaninem, już go wartości nie obowiązują. No, ale proszę zobaczyć, do czego to prowadzi. Jak łatwo w takim układzie
jest o pokusę, tak? Czyli ja jestem co? Mężem jestem w domu, kawalerem jestem w pracy, tak? Księdzem jestem na ambonie, na wakacjach kawalerem jestem kawalerem, tak. Tak to ma wyglądać? Czyli no wystarczy sobie taki sposób życia jakby wprowadzić w praktykę, no i diabeł ci po prostu nie ujedziesz z tymi pokusami, one będą tak silne, one po prostu, no nie wiem, no ja po prostu tu widzę, aby podpalić beczkę z prochem. Tak? Być może sobie z tego sprawy nie zdajemy, że właśnie troska o tą integralność, że skoro tak mówię, to tak robię. Zobaczcie, to jest wysiłek. To jest wysiłek, wpływa na to, że ja zachowuję pewne takie poczucie bezpieczeństwa. No, powiedzmy sobie, że diabeł kusi cię do jakichś przekrętów, nie, finansowych. Niby nikt nie będzie wiedział, taki mamy układ, no. A ty mówisz, ale ja nie mogę tego zrobić. Jak mam o tą pokusę w praktyce odeprzeć? No, ja nie mogę tego zrobić, bo sumienie mi to nie pozwala. Jestem chrześcijaninem, więc tego nie robię. A nie, że no ale zakombinuję, dobra, okej, nie? Ktoś ci powie na przykład, no nie wiem, wejdź w tą, nie wiem, w tą pornografię na przykład, albo... No jestem chrześcijaninem, ale zamieszkamy sobie przed ślubem, przecież nic się nie stanie. No to będzie, diabeł cię tam kusił tak mocno, bo do czego ty się odwołujesz? Ty się nie możesz odwołać do tego, że nie, ja tak nie zrobię, bo grzech, no bo właśnie zakwestionowałeś jakby istotę, właściwie istotę siebie, nie? Że tutaj jestem taki, ale pozwalam sobie na to, więc kim ja jestem? Ta integralność postawy z czynami, ona właściwie zabezpiecza mnie, bo ja ciągle odwołuję się do tego, kim jestem. Nie tylko to, co robię, na co mam ochotę, ale kim jestem. Skoro jestem tym, to nie mogę tego robić, nie? Myślę, że to jest rzecz, na którą dzisiaj trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, znaczy tę integralność. Dlaczego? Dlatego, że wkrada się taki i relatywizm, i pesymizm, w każdym razie takie rozmywanie, takie wybiórcze traktowanie Ewangelii, że tak, ja jestem wierzący, ale w tym i w tym to się nie zgadzam i będę postępował tak jak uważam za słuszne. To jest po prostu jawne wchodzenie w grzech. Taki człowiek będzie żył cały czas pod obstrzałem złego, pod obstrzałem diabła. Co więcej, ten diabeł da mu na chwilę spokój, bo jeżeli już go zdobędzie, to mu da spokój, ale potem zażąda jego duszy. Po prostu. I będzie płacz. Kiedy sobie uświadomimy, jak zaczyna zło dominować w naszym życiu. Zastanawiam się, czy nie byłoby dobre, na przykład może takie ćwiczenie duchowe wam tutaj zaproponuję, tak sobie powtarzać, jestem dzieckiem Boga. No bo to z czegoś to wynika, jeżeli ja będę wiedział, prawda, jestem dzieckiem Boga, nie? Jestem dzieckiem Boga, po prostu. Jestem wierzącym, jestem katolikiem. Tak. To by było ciekawe. No. Zresztą ja pamiętam na jednych rekolekcjach rano zawsze mówiliśmy sobie wierzę w Boga i 10 przykazań. I to było takie dość ciekawe, bo to trochę się tak wygląda jak w wojsku, nie? Pierwsze, nie? Drugie. Ale to jakoś tak to budowało bardzo moją tożsamość. Nie? No właśnie tak sobie zastanawiam, może to byłoby dobre, nie? Wychodzę z pokoju, wychodzę z domu, mówię, jestem księdzem katolickim, jestem zakonnikiem, jestem franciszkaninem. Tak. Jestem mężem, jestem żoną. Tak. Jestem dzieckiem. Myślę, że to jest umacniające, sami czujecie, nie? Tak sobie spróbujcie powiedzieć, nie? Że jestem córką, nie? Jestem wierząca, jestem katoliczką, jestem... I to mnie zobowiązuje do pewnego stylu życia. No, jesteśmy przewidywalni. Tak jest, my mamy być przewidywalni. Mamy być przewidywalni, że tego właśnie nie zrobimy. Nie pozwolimy sobie na taki skok w bok, na taką właśnie miękkie sumienie. Nie? I ta integralność będzie związana też z tym, a mianowicie z jakim środowiskiem ja się utożsamiam. Znaczy, czymś charakterystycznym dla pierwszych chrześcijan było to, że oni rozeznawali, że tak powiem, jaki system wartości reprezentuje dany człowiek. Dlaczego? Dlatego, że nasze sumienie kształtuje się również przez pewne upodobania, przez zażyłość z pewnym stylem życia. Znaczy mi jako katolikowi, mi jako osobie wierzącej nie przystoi, żeby prowadzić pewien styl życia, który odbiega od Ewangelii. Tak? Dlaczego? Dlatego, że to deformuje moje życie, deformuje moje sumienie, rozmiękcza moje sumienie. Jak chcę się upodobnić do tego stylu liberalnego, niechrześcijańskiego, niereligijnego, po prostu będę się z czasem stawał taki jak on. Ta integralność podpowiada mi, ja
z tym środowiskiem nie chcę mieć nic wspólnego. Ja ich oczywiście, tutaj nie chodzi o jakieś potępianie, o budowanie różnic. Szanuję, próbuję prawda? zrozumieć nawet, nie? No bo to... Ale ja się z tym środowiskiem nie utożsamiam. Co więcej, nie mogę się utożsamić z tym środowiskiem czy tamtym środowiskiem, bo ono reprezentuje wartości niezgodne z Ewangelią, bo to środowisko reprezentuje wartości niezgodne z prawem Bożym, a więc ja mam obowiązek po prostu się od tego odciąć, bo to mnie czyni gorszym. Tak, no ta dezintegracja generalnie polega na tym, że dobrze, okej, ale jestem wierzący, ale Tak. no, to jest ta dezintegracja. Nie? No dobrze, to tyle na dzisiaj, żebyśmy Was tutaj dzisiaj nie zanudzili, nie zajechali tymi materiałami. Do zobaczenia już niebawem. Prosimy Was o lajki, komentarze, subskrypcje. Wiecie, że to jest potrzebne, ale też te komentarze są bardzo cenne, które tam piszecie, my je czytamy. One są i umacniające, czasami pobudzające nas do jakiejś głębszej refleksji nad tym, co powiedzieliśmy, na pewno innych także. Dlatego serdecznie Was do tego zachęcamy. Dziękujemy Wam za wsparcie. Też mamy mnóstwo pomysłów nowych i to będzie możliwe, jeśli będzie możliwe. No. Jak Bóg da. Jak Bóg da. Pokój i dobro. Pokój i dobro.